Cześć, ja mam na imię Kuba i dzisiaj zapraszam Cię w podróż do Ukrainy. Pojedziemy tam 4 środkami transportu. Będzie to pociąg, będzie to autobus, będzie to oczywiście samolot, no i samochód. Ale samochód tutaj rozróżnimy na 2 rodzaje, to znaczy samochód prywatny i samochód służbowy, wynajmowany, leasingowany. No w każdym bądź razie nie Twój. Zobaczysz, jaka jest różnica, jeśli chodzi o dokumenty, jakie powinieneś mieć ze sobą. Oczywiście skupimy się też na komforcie podróży, na czasie podróży, no i na cenie, patrząc na poszczególne z tych środków komunikacji. Zapraszam Cię do zasubskrybowania mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. No i cóż, jedziemy razem na Ukrainę. Kiedy pierwszy raz jechałem na Ukrainę, jechałem pociągiem i muszę Wam powiedzieć, że byłem pełen emocji, bo po pierwsze, pierwszy raz przekraczałem granicę wschodnią, ale po drugie zastanawiałem się, jaki będzie ten pociąg. Czy on jest podobny, zbliżony choć do tego, co znamy w Polsce, czy też może to jest jakiś inny standard. Natomiast bardzo byłem pozytywnie zaskoczony tym, co zobaczyłem na dworcu w Przemyślu, ponieważ podjechał elektryczny pociąg, bardzo nowoczesny. Zanim wsiądziesz do pociągu, musisz wybrać wagon. Ten wagon znajdziesz oczywiście na bilecie, natomiast przed wejściem do wagonu jest konduktor, który sprawdza po pierwsze, czy posiadasz ważny bilet, ale po drugie sprawdza, czy posiadasz również paszport. Po wejściu do pociągu oczywiście potrzebujesz gdzieś zostawić bagaż i ten bagaż albo zostawiasz tradycyjnie jakby nad siedzeniami na takiej półce, albo wchodząc do wagonu są też takie przygotowane półki na bagaże. Musisz pamiętać o tym, że podróż do Lwowa to podróż około 3 godzin, natomiast do samego Kijowa około 10 godzin. No oczywiście jest to dużo większa odległość. Natomiast zaraz po przekroczeniu naszej granicy i granicy ukraińskiej będzie pociąg się zatrzymywał. Dlaczego? Ponieważ wchodzi służba graniczna, która będzie kontrolować Twój bagaż, która będzie kontrolować Twoje dokumenty, więc musisz się przygotować. Pamiętaj, to nie jest strefa Schengen, więc musisz mieć ze sobą paszport. Kontroli podlega bagaż, więc możesz zostać poproszony o to, aby ten bagaż otworzyć. Rzadko się to zdarza, raczej Straż Graniczna pyta Cię o to, czy przewozisz jakieś produkty, które nie są dozwolone, tak? Na przykład jakieś wędliny, mięso czy jakiś nabiał. Tego nie możesz ze sobą zabrać. Otrzymasz również pieczątkę do swojego paszportu, która będzie pokazywała, że przekraczasz tą granicę pociągiem, no i oczywiście datę wjazdu. I teraz koszty. Kiedy nagrywam ten film, mamy początek stycznia i koszt podróży pociągiem do Lwowa to koszt około 40 zł w drugiej klasie. W pierwszej klasie nie jest on zbyt wygórowany, ponieważ jest to 60 zł, więc zdecydowanie, jeżeli chciałbyś, możesz wybrać drugie to rozwiązanie. Natomiast podróż do Kijowa to koszt około 120 zł w przypadku drugiej klasy, natomiast w przypadku pierwszej klasy to już około 160 zł. No i teraz czas przejazdu. Czas przejazdu do Lwowa to już wspominałem, około 3 godzin, z czego mniej więcej godzinę spędza się na granicy. Natomiast przejazd do Kijowa to około 10 godzin, no ale też musimy wziąć pod uwagę to, że jest to odległość dużo większa. Pociąg jest klimatyzowany. Oczywiście w pociągu są toalety. Te toalety znajdują się w każdym wagonie, są czyste, więc na pewno będziesz zadowolony. Drugim sposobem komunikacji to jest oczywiście autobus i tutaj polecam Ci skorzystanie z bardziej renomowanych już przewoźników. Komfort przejazdu. Same autobusy są oczywiście bardzo komfortowe, więc nic dodać, nic ująć. To są autobusy takie międzynarodowe, więc posiadają i toaletę i możesz coś kupić do picia również na pokładzie tego autobusu. Siedzenia również są bardzo wygodne. No oczywiście nie ma tyle miejsca co w pociągu, natomiast musimy wziąć pod uwagę to, że to jest autobus. 14-15 godzin przejazd do Kijowa. Jest ten czas uzależniony na pewno od tego, po pierwsze jaką trasą jedzie autobus, ponieważ jadąc z Krakowa do Kijowa autobus może jechać 2 różnymi trasami. No i oczywiście ten czas jest uzależniony od tego, jak długo autobus czeka na granicy, jaka jest kolejka w ogóle autobusów do granicy. Na szczęście autobusy mają odrębny pas, natomiast tych autobusów może być w tym samym momencie, kiedy Ty podjedziesz kilka, no więc ciężko powiedzieć, jak długo spędzisz na granicy. No i oczywiście kontrola następuje wszystkich pasażerów, no więc wszyscy pasażerowie będą musieli wysiąść z tego autobusu, musi zostać skontrolowany autobus, muszą być skontrolowane Twoje dokumenty i innych pasażerów. Są też kontrolowane oczywiście bagaże.
bagaże. Koszt przejazdu do Kijowa, w zależności znowu od przewoźnika, między 115, 120 a 170, 180 zł. Trochę to jest uzależnione oczywiście od dnia Twojej podróży. Gdybyś zdecydował się tylko jechać do Lwowa, a nie do Kijowa, więc koszt przejazdu będzie oczywiście relatywnie mniejszy, to będzie około 100 zł, 110 zł, to w zależności znowu od przewoźnika. Czas przejazdu 6-7 godzin, no bo granica cały czas jest ta sama, więc cały czas ta sama historia z kontrolą. Samolot. Oczywiście samolot jest najszybszą formą transportu, najbardziej pewnie też i komfortową. Proponuję Ci lądowanie na lotnisku Boryspol. Lotnisko to jest już na granicy Kijowa, ale świetnie skomunikowane z centrum, no i przede wszystkim nowe i nowoczesne. Zwróć uwagę na cenę biletu. Bilety oczywiście wahają się w zależności od okresu, w jakim będziesz leciał. Można ustrzelić oferty w okolicach 150 zł, natomiast normalne ceny to jest około 300 zł razem z bagażem podręcznym. Jeżeli chcesz bagaż taki większy, główny, no to jest tak, że potrzebujesz do tego bagażu trochę więcej dopłacić. No i mamy samochód. Na samym końcu samochód, ponieważ tutaj musimy powiedzieć o kilku ważnych kwestiach. Po pierwsze, jadąc swoim samochodem, zacznijmy od tego, mamy obowiązek wziąć ze sobą dowód rejestracyjny, prawo jazdy i oczywiście ubezpieczenie. Dodatkowo wykupić zieloną kartę. Natomiast co w przypadku, kiedy jedziesz samochodem pożyczonym, wynajmowanym, czy na przykład służbowym? Musisz mieć ze sobą jeszcze jeden dokument. Tym dokumentem jest upoważnienie, które daje Ci prawo do tego, abyś przekroczył granicę nie swoim samochodem. I to też nie jest takie proste, bo oprócz oczywiście parametrów samochodu, czyli dowodu rejestracyjnego, numeru VIN samochodu, mamy tutaj również jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Dokument ten musi być potwierdzony notarialnie, czyli musisz udać się do notariusza, albo firma, która będzie Ci wystawiała ten dokument, potrzebuje zadbać o to, żeby notariusz potwierdził ten dokument. Dokument jest wystawiony w języku polskim, jest przetłumaczony na angielski, również jest przetłumaczony na język ukraiński. Kiedy wjedziesz już na granicę, najpierw jesteś kontrolowany przez naszych polskich celników. Pamiętaj o tym, żeby zostać w samochodzie, podejdzie do Ciebie Straż Graniczna, poprosi Cię o dokumenty samochodu. Samochód może zostać skontrolowany, to znaczy prawdopodobnie zostaniesz poproszony o to, aby otworzyć samochód, szczególnie bagażnik. Straż Graniczna może również zobaczyć na numery nie tylko rejestracyjne samochodu, ale również numery VIN, więc może być tak, że będziesz potrzebował na przykład otworzyć klapę silnika. Kiedy wyjedziesz z przejścia granicznego naszego polskiego, wjeżdżasz w strefę graniczną Ukrainy. Pamiętaj, na samym początku zostaniesz poproszony o to, aby się zatrzymać. Podejdzie do Ciebie Straż Graniczna, sprawdzi, ile osób jest w samochodzie i wręczy Ci taką małą karteczkę, na której będzie właśnie napisane, ile jest osób w samochodzie. Ona jest bardzo ważna, ponieważ za momencik przyda Ci się podczas kontroli granicznej, ale również ona jest potrzebna do tego, aby wyjechać również ze strefy granicznej, kiedy już cała kontrola nastąpi. Kiedy otrzymasz tą karteczkę, przejeżdżasz dalej, zatrzymujesz się, podejdzie do Ciebie Straż Graniczna i sprawdzi Twój samochód, więc będzie tam jakiś człowiek, ze Straży Granicznej, który poprosi Cię o to, aby otworzyć na przykład bagażnik, otworzyć samochód. Są to wyrywkowe znowu kontrole. Przejeżdżasz znowu dalej i zatrzymujesz się przed takimi budkami, gdzie jest już kontrola ta właściwa, graniczna dokumentów. Tutaj coś ciekawego, ponieważ są dwie budki. Najpierw jest jedna budka, gdzie podchodzisz do niej, wysiadasz z samochodu i dajesz tam dokumenty, paszport i tą karteczkę, którą otrzymałeś przed momentem z ilością pasażerów. Otrzymujesz te dokumenty z powrotem razem z tą podbitą karteczką, taką pieczątką, która informuje Straż Graniczną, która będzie Cię wypuszczała dalej, że przeszedłeś kontrolę i wszystko jest w porządku. Ale to nie koniec, ponieważ musisz udać się jeszcze do jednego okienka, do kolejnej budki, gdzie jest kontrola Twoich dokumentów. No i tam będziesz poproszony o prawo jazdy, tam będziesz poproszony o dowód rejestracyjny, tam będziesz poproszony o ubezpieczenie, o zieloną kartę i tak jak wspomniałem, w przypadku samochodu służbowego bądź wynajmowanego, to jeszcze jest dodatkowo ten dokument, czyli to upoważnienie. Nie zapomnij o nim, bo bez niego po prostu nie przekroczysz granicy. Kiedy już zakończysz tą kontrolę, wsiadasz do samochodu, masz już skontrolowany i samochód, i dokumenty, jedziesz dalej. Zatrzymujesz się przed bramą, gdzie stoi również Straż Graniczna. Prosi Cię o to, abyś
oddał im tą karteczkę, którą otrzymałeś na samym początku z ilością pasażerów. Sprawdzają, czy jest ta pieczątka, która informuje ich o tym, czy dokumenty zostały sprawdzone. Jeżeli jest wszystko w porządku, Straż Graniczna życzy Ci miłego zwiedzania Ukrainy, miłego odpoczynku i jedziesz po prostu dalej. Koszt podróży oczywiście jest trochę uzależniony od tego, ile spala Twój samochód, więc nie będę się do tego odnosił. Ty doskonale wiesz, jakie to są koszty. Natomiast w kolejnych odcinkach będziemy rozmawiali o drogach na Ukrainie, będziemy rozmawiali również o paliwie, o jakości tego paliwa, gdzie tankować, gdzie nie tankować, więc pewnie wrócimy na chwilę do tego tematu. Mam nadzieję, że to, o czym Ci opowiedziałem, było dla Ciebie ciekawe, że było dla Ciebie pomocne. Jeżeli masz jeszcze jakieś pytania, proszę pisz w komentarzach. Jeżeli masz swoje jakieś doświadczenia z podróży na Ukrainę, proszę również napisz w komentarzach. Pewnie to będzie również pomocna opinia dla innych, którzy będą wybierali się kiedyś na Ukrainę. Napisz, jakim Ty środkiem transportu podróżowałeś. Jeżeli był to samolot, jeżeli był to pociąg, autobus czy samochód, napisz o tym. Jestem sam ciekawy, jakie są Twoje doświadczenia. Tymczasem dzięki za dziś. Trzymajcie się. Cześć.